słuchajcie, schodzę. Znalazłem zejście. Postanowiłem zejść. Może to jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć klif z dołu. Poza tym wkrótce klif się kończy za jakieś 2 km najdalej, więc schodzę. Bo to jest takie super zejście, jakieś bardzo uczęszczane. Nie wiem, czy tylko przez słonie, może przez ludzi. Zszedłem chyba na sam dół. Te ścieżki, tutaj one się tak troszkę rozwijają, ale wszystkie idą w jednym kierunku. W każdym razie zejście było duże. Nie wiem, ten GPS w ogóle źle działa. Teraz przed chwilą pokazało 60 metrów, teraz 110, 111 wznosi się. No w każdym razie to już jest na pewno na sam dole. Jest jakby trochę cieplej, trochę parniej. No i idę dalej, zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale to się nazywa właśnie Terra Incognita. Nie, wiecie co? Rezygnuję z tej akcji, wracam na górę. Tu nie ma nic pewnego. Wszystkie jakby szlaki, zresztą kończą się w bagienku i są same ślady słoni i trzeba nimi iść. Bym musiał po prostu prostopadle ciąć do Gabonu. Jest nawet tutaj stąd w linii prostej 40 km, tam mam 50, ale tam mniej więcej wiem, jak szybko się poruszam i tak dalej. Tak więc ostatnie moje chwile na Lowlandzie, czyli na nizinie. No więc wracam, mam nadzieję, że nie macie do mnie pretensji, że nie zawodzę was zbytnio. Czy ktoś uważa inaczej? Nie słyszę. No to idę na górę, tylko teraz to będzie podejście. Tamto podejście wtedy, co raz wchodziłem, to było pikuś. Teraz będzie ostre podejście. Także napiłem się wody tutaj na takim strumyku. Dosyta. Taki sobie płynie. Nizinny strumyk. A i jeszcze jedno, przede wszystkim liczyłem, że będzie można stąd zobaczyć klif. Ale nawet jak są jakieś wyrwy w drzewach, w koronach drzew, to nic nie widać kompletnie, absolutnie. Nie ma szans na to, więc nic tu po mnie. No i wlazłem. Chyba nie doceniam swojej kondycji, ile mi to zajęło. 20 minut. Nie wiem, ile to jest przewyższenia, ale bez odpoczynku takie tup. Dla miłośników gór parametry podaję na filmie. O, tu napis powinien iść już. No. Także jestem zadowolony z tego podejścia. Nie było tak źle, nie straciłem tak dużo czasu. Więc idę dalej klifem, pa. Hej, to jednak dopiero tutaj jest koniec podejścia, także sorry. Jeszcze 7-8 minut mi to zajęło. No i tak nie jest źle. Teraz napisy, przewyższenie, pa. A tak wyglądają ślady słoni. No, tu się jakiś poślizgnął, coś. Także no. Tu zobacz, jaki głęboki. Dobra, w takich najtrudniejszych akcjach najczęściej nie chce się filmować, czy chce się kurde wydostać. No ale żeby wam pokazać, że są takie akcje, żebyście mi uwierzyli. Zobaczcie, gdzie jestem. Tu wszędzie krzaczory do góry. Nie ma jak. Patrzę tylko na ten mój GPS, tak? I on mi pokazuje kierunek, więc brnę tam. Jak tu przejść, oczywiście muszę się czołgać, więc klęczę teraz i zaraz się czołgam. No i zobaczcie, jestem takim strumyczkiem.
Tu znalazłem taki kamień z takimi śladami. Ciekawe, co? Wiecie co? Właśnie miałem drugie spotkanie ze słoniem. I przyznam, że już mam tego dość. Chcę się stąd jak najszybciej wydostać. No, cały czas się staram to zrobić. Teraz było jeszcze bardziej emocjonująco, bo to był pełen krzaczor, totalne chaszcze, przez które przełaziłem. Akurat szły pod górkę w moim kierunku. I z dwóch stron wąwóz, nie było jak ich obejść. I darłem i chyba szedłem za tym słoniem, bo kurde, w końcu nagle niespodziewanie wyskoczył na mnie. Ja wrzasnąłem, a on wydarł trąbę i też kurde zaryczał. Więc nic, tylko spadł i gnałem przez te chaszcze. Za dużo tego stresu. Za dużo. Niezła heca, co? 2 słonie w 3 dni. Nie róbcie tego sami w domu. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy polecam taką przygodę, to nie polecam. A na pewno nie w lesie, gdzie są słonie. Bo w zasadzie gdyby nie to, no oczywiście mógłby mnie użyć wąż. Ale oprócz tego drugiego dnia to węży nie widziałem. No fajne ujęcie miałbym małp, ale akurat karta mi się zapełniła. I szły sobie normalnie w takim wielkim drzewie, jedna za drugą, tup, 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 tup. Przemieszczały się, zobaczyły mnie. Całe stado, chyba z 10 sztuk. Więc to są fajne momenty. Albo takie miejsce spokojne i obiadek. W ogóle ta kaszka mi się nie nudzi. Taka mleczno-ryżowa dla dzieci. To kakaowa jest, wcześniej była owocowa. Rozmaitości. Naprawdę 9. dzień na kaszce. No wieczorem liofiliza oczywiście. Na ciepło. Jest ok. Daję radę. Dobra, dosyć tego grudzenia. Nie wiem czemu, ale jak widzę taki potok i słyszę jego takie szemrzenie fajne, to po prostu robi mi się cudownie na duszy. No spójrzcie sami. Może dlatego, że mi przypomina nasze góry, ale jeszcze troszkę, jeszcze parę dni. Jeszcze parę dni, za dni parę. Wezmę plecak swój i gitarę. Co ja śpiewam? Przecież teraz są wakacje, to są moje wakacje. Jest cudownie, jestem na wakacjach, Dominik. Będziesz to wspominać całe życie. Więc korzystaj, upajaj się. Rozebrałem się, słuchajcie, z koszuli jakoś tak ciepło mi się zrobiło. Pokazać wam moje rany. Nie mam ich zbyt wiele, bo ta koszula mnie broni. No może poza tutaj jakieś otarcia. Ale tak nie, tak nie. A jakieś tam pokłucia, mrówek. Nieważne, nie warte oglądania. Cała koszula jest unorana. Totalnie. Zaświniona. Po prostu. Ale to nic. Od tego jest. Spodnie nie lepsze. Teraz wam powiem, o co chodzi z tym, że trzeba unikać. Czego trzeba unikać? Właśnie tu jest takie
rozjaśnienie i tu takich krzaczorów trzeba unikać. Więc ja tu nie włażę, ja obchodzę sobie, idę tu, o tu sobie idę, tutaj, bo tam cały czas te krzaczory są, tutaj. O, zobaczcie, a to jest miejsce, gdzie słonie robią sobie imprezę. Widzicie? To wolna przestrzeń, błotko, woda. Warunki są. Zobaczcie, to drzewo jakie jest fajne. Niezłe, co? Wejdźmy bliżej. O, tak wyglądają te kolce z bliska. Według mapy, którą sobie zrobiłem w GPS-ie przed wyjazdem, to powinienem właśnie chłodzić nogi w wodzie rzeki, która jest rzeką graniczną między Kongiem a Gabonem. Jak spojrzycie na moje nogi, nic takiego się nie dzieje. Więc ruszam na poszukiwanie rzeki Dżuła. Ruszacie ze mną? No dobrze. Więc powinniśmy iść gdzieś tam. Są oczywiście kurcze krzaczory, których nie lubię, ale no spróbujemy się mimo wszystko przedrzeć. I tak. Tutaj spokojnie. Bez problemu. Na razie. O! O! Łyżka to podstawa, nie żadna jakaś tam plastikowa, widelco łyżka, tylko normalna. To jest akurat aluminiowa, żeby była lżejsza, klasyczna łycha. Sprawdza się najlepiej, nie złamie się, nam nie spali.